Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Państwu stanowisko numer 202. Jesteśmy na elektromagnetyzmie. Temat ćwiczenia to badanie transformatora. Czym jest transformator? Może przypomnijmy sobie, mamy tutaj go w centralnym miejscu. Jest to urządzenie, które służy do zmiany napięcia elektrycznego, natężenia prądu elektrycznego, prądu przemiennego. A więc najczęściej po prostu używamy go, jeżeli chcemy zwiększyć lub zmniejszyć napięcie lub natężenie prądu. Gdzie się wykorzystuje transformatory? Jak Państwo przeczytacie instrukcję, no to zapewne się tego wszystkiego dowiecie, ale przykładowo powiedzmy, jeżeli chcemy przesłać prąd na duże odległości, zmniejsza się jego natężenie, żeby zminimalizować straty, tym samym staramy się zwiększyć napięcie. Czasami w liniach wysokiego napięcia to napięcie wynosi około 600 kV, czyli 600 tysięcy V. Oczywiście z takiego napięcia nie możemy korzystać z domu, dlatego po drodze później do przesyłu przed domami mamy kolejne transformatory. Na osiedlach często możemy spotkać takie niewielkie budyneczki, w których znajdują się transformatory zmniejszające napięcie z 15 kV do 230 V. Króciutko, czym tu dysponujemy? Mamy zasilacz prądu przemiennego, mamy transformator, proszę zwrócić uwagę, jest on złożony z dwóch obwodów tak naprawdę elektrycznych i obwodu magnetycznego. To jest ten rdzenik, który tutaj wykonany ze stali miękkiej. Uzwojenie pierwotne, czyli cewka, przez którą będzie płynął prąd. Uzwojenie wtórne, czyli cewka, z której będziemy odbierali prąd po drugiej stronie. Jeżeli przyjrzymy się uzwojeniu pierwotnemu, to możemy zaobserwować, że mamy tu różne możliwości odczepów. W tej uzwojeniu pierwotnym mamy łącznie 600 uzwojeń, ale możemy korzystać z różnych odczepów. W tej chwili, jeżeli podłączymy, mamy 200 uzwojeń. Jeżeli w ten sposób podłączymy, mamy 600 uzwojeń. Jeżeli w ten sposób, to mamy 400 uzwojeń. Podobnie jest na uzwojeniu wtórnym. Napięcie na uzwojeniu pierwotnym możemy mierzyć za pomocą multimetru ustawionego w pozycji voltomierza, natężenie za pomocą w tej chwili miliamperomierza i po drugiej stronie mamy, proszę Państwa, voltomierz, amperomierz i do tego mamy jeszcze tutaj podłączone odbiornik. Za pomocą tego odbiornika możemy zmieniać obciążenie układu, badać w stanie w różny sposób obciążonym. Możemy odłączyć ten odbiornik, możemy zmieniać rezystancję tego odbiornika. W jaki sposób będziemy, proszę Państwa, dokonywali pomiarów, jak będziemy badać ten transformator? Badanie podzielimy na kilka etapów. Zacznijmy od pierwszego. Proszę Państwa, przejdźmy do pierwszej części pomiarów, mianowicie do badania transformatora w stanie jałowym. Co to znaczy, że transformator pracuje w stanie jałowym? To znaczy, że obciążenie transformatora jest równe nieskończoności. Jak to zrealizować? Tu mamy ten nasz rezystor podłączony, po prostu wystarczy go odłączyć. Jeżeli rezystor jest odłączony, to znaczy, że w obwodzie tym nie może płynąć prąd, a więc rezystancja jest nieskończenie duża. Ustawmy sobie przykładowo pewne napięcie. Mamy tutaj 4 V, mamy ustawione na uzwojeniu pierwotnym 400 uzwojeń, a na uzwojeniu wtórnym 200. Jeżeli popatrzę na napięcie na uzwojeniu pierwotnym, to ono wynosi, tutaj mamy 4,42, natomiast po tej stronie no mniej więcej 2,59 tysięcznych, ale jak widać jest mniej więcej dwukrotnie mniejszy. Proszę Państwa, na czym będą polegały nasze pomiary? Mamy po pierwsze wyznaczyć zależność napięcia na uzwojeniu wtórnym w funkcji napięciu na uzwojeniu pierwotnym oraz mamy wyznaczyć przekłanie transformatora. Jak można wyznaczyć przekłanie transformatora? Może zapiszmy wzór na przekłanie transformatora. Przekłanie transformatora jest to stosunek napięcia na uzwojeniu pierwotnym do napięcia na uzwojeniu wtórnym.
Inaczej możemy też zapisać przekłanie transformatora teoretycznie. W stanie jałowym powinniśmy zapisać sobie następująco. Jest to N1, czyli liczba uzwojeń na uzwojeniu pierwotnym, do N2, czyli liczby uzwojeń na uzwojeniu wtórnym. Popatrzmy, ile teoretycznie takie przekłanie transformatora nas wynosi. Skoro mamy tutaj 400 uzwojeń na uzwojeniu wtórnym 200, no to nasza przekłanie transformatora powinna wynosić 2. Sprawdźmy, czy w praktyce też tak wygląda. Na uzwojeniu pierwotnym mam w tej chwili 4,43 V podzielone przez 2,063. Czyli to jest doświadczalne sprawdzenie przekłania transformatora. No widać, że nie jest to idealnie 2, ale rzeczywiście jest to zbliżona wartość do 2. Czyli krótko mówiąc, przekłanie transformatora mówi nam, ilukrotnie napięcie na uzwojeniu wtórnym jest mniejsze od napięcia na uzwojeniu pierwotnym. Dajmy tutaj może większe napięcie, na przykład 8 V na zasilaniu. Popatrzmy, tu w tej chwili mamy z tego kolejnego pomiaru 8,89 V, a na uzwojeniu wtórnym 4,17 V. Ponownie widać, że no nie jest to idealnie 2, tak jak to by wynikało z teorii, ale jest to w przybliżeniu 2. Proszę Państwa, na czym będą polegały pomiary? Państwo macie zbadać właśnie na początek, zapisać sobie przekłanie, obliczyć przekłanie transformatora teoretycznie ze stosunku ilości uzwojeń, a następnie wykonać pomiary od 1 do 10 V, za każdym razem zapisując sobie napięcie uzwojenia pierwotnego i uzwojenia wtórnego. Jeżeli podzielimy te napięcia, uzyskamy wielokrotnie przekłanie transformatora, to należy uśrednić, wyznaczyć odchylenie standardowe średnie i porównać do wartości teoretycznych. Poza tym mamy również wykonać zależność napięcia na uzwojeniu wtórnym do napięcia na uzwojeniu pierwotnym. Oczekujemy, proszę Państwa, że powinna być to linia prosta. Te pomiary powtarzamy dla różnej liczby uzwojeń wtórnych, czyli na uzwojeniu pierwotnym będziemy mieli 400, a tutaj odpowiednio 200, 400 i 600, czyli trzykrotnie, można powiedzieć, powtarzamy te same pomiary. Tym samym powinniśmy uzyskać tutaj 3 wykresy i łącznie 3 uśrednione przekłanie transformatora. To by było tyle, jeśli chodzi o badanie transformatora w stanie jałowym. Proszę Państwa, kolejny etap to badanie transformatora w stanie zwarcia. Cóż to oznacza? Oznacza to, że rezystancja odbiornika wynosi 0. Jak to zrobić? Włączmy nasz rezystor i ustawmy wartość rezystancji na 0. Czyli można by powiedzieć, że obwód wtórny jest w tej chwili zwarty. Rezystancja odbiornika jest równa 0. Teraz będziemy badać natężenia prądów. Natężenie prądów i tu ponownie możemy sobie teraz skorzystać z mierników natężenia prądu z amperomierza. Ustawmy sobie przykładowo napięcie na 2 V, tutaj mamy odczytane i zapiszmy sobie wartość natężenia prądu. 0,86 mA. Na uzwojeniu wtórnym prąd wynosi 1,53 mA, czyli jest dwukrotnie większy. Nie powinno nas to specjalnie dziwić, dlatego że na uzwojeniu pierwotnym mamy 400 uzwojeń, na uzwojeniu wtórnym 200. Jeżeli uzwojenie wtórne ma mniejszą ilość uzwojeń niż uzwojenie pierwotne, to prąd będzie większy na uzwojeniu wtórnym niż na pierwotnym. W ten sposób możemy sobie zwiększyć natężenie prądu. Zobaczmy to samo dla większego napięcia. Załóżmy, ustawiam sobie na zasilaczu 8 V, ma w tej chwili około 3,4 mA. Tutaj mamy już ponad 6 mA. Czyli proszę zobaczyć stosunek 400 do 200, czyli mamy
dwukrotnie mniejszą ilość uzwolnień, natomiast natężenie prądu jest dwukrotnie większe. Proszę Państwa, w tej części doświadczenia wykonujemy sobie badania właśnie natężenia prądu na uzwoleniu pierwotnym i na uzwoleniu wtórnym dla różnych napięć zasilających. Następnie zmieniamy liczbę uzwolnień wtórnych na 400 i później odpowiednio na 600 uzwolnień. Mamy później do wykonania wykres zależności natężenia prądu na uzwoleniu wtórnym, tu zapiszmy sobie w miliamperach, do natężenia prądu na uzwoleniu pierwotnym, czyli tu też w miliamperach. Również w tym wypadku oczekujemy, że będzie to zależność liniowa. Oczywiście w zależności od liczby uzwolnień na uzwoleniu wtórnym, te zależności będą przebiegały nieco inaczej. Niemniej jednak oczekujemy, że będziemy obserwowali tutaj po prostu linie proste. Proszę Państwa, po pomiarach transformatora w stanie maksymalnie obciążonym, czyli w stanie zwarcia, przejdziemy do badań transformatora w stanie obciążonym. Proszę Państwa, dla różnych obciążeń, jak tego dokonamy? Ustawiamy sobie ilość uzwolnień na uzwolnieniu pierwotnym jako 400, na uzwolnieniu wtórnym 200. Tym razem ustalimy sobie już stałą wartość napięcia. Na zasilacz podajemy 4 V. Tutaj mamy, jak widać, jest nieco wyższe napięcie 4,39 V. Wykonamy teraz badania napięcia oraz natężenia na uzwolnieniu pierwotnym i wtórnym, zmieniając w tej chwili obciążenie transformatora. Na początek mamy transformator ustawiony w stanie zwarcia, a więc mamy tutaj 0 V na naszym rezystorze, czyli maksymalnie możemy powiedzieć, że jest obciążony. Następnie powoli zwiększę sobie, powiedzmy, do 1 ohma, zapisuję wartości napięć i natężeń na uzwolnieniu pierwotnym i wtórnym. Kolejny pomiar dla 2 ohmów, kolejny i tak, proszę Państwa, zwiększając sobie tutaj rezystancję rezystora, będziemy po kolei zapisywali sobie parametry z naszych mierników napięcia i natężenia, aż dojedziemy do 34 ohmów, a następnie na koniec, proszę Państwa, żeby jeszcze złapać ostatni punkt, odłączymy nasz rezystor, tym razem uzyskamy natężenie prądu, proszę Państwa, rezystancję naszego układu w nieskończoność, czyli mamy na początku 0, na końcu nieskończoność, a po drodze ileś opcji z różną rezystancją obciążenia. Proszę Państwa, co dalej musi z tymi wynikami zrobić? Popatrzmy na wzór na sprawność transformatora, bo chcemy wyznaczyć zależność sprawności transformatora w funkcji natężenia prądu na uzwolnieniu wtórnym. I teraz popatrzmy na ten wzór. Sprawność możemy określić jako stosunek mocy na uzwolnieniu wtórnym do mocy na uzwolnieniu pierwotnym. Czyli zobaczymy, jaki stosunek jest tego, co uzyskaliśmy na wyjściu, do tego, co uzyskaliśmy na wyjściu, i to mnożymy razy 100%. Mamy tu, proszę Państwa, do czynienia z prądem przemiennym. W związku z tym, jeżeli mamy cewkę, występuje pewna indukcyjność. Jeżeli występuje indukcyjność, ja może w międzyczasie, proszę Państwa, wyłączę ten transformator, będzie występowało pewne przesunięcie fazowe pomiędzy prądem i napięciem elektrycznym, to mam nadzieję, że Państwo wiecie. Zakładając, że przesunięcia fazowe, że te cewki nie różnią się radykalnie od siebie i przesunięcia fazowe są, proszę Państwa, porównywalne, czyli będziemy mieli tego typu sytuacje, możemy sobie w pewnym uproszczeniu, to może napiszę tu falkę, zapisać zależność na sprawność tego naszego transformatora jako stosunek mocy, czyli iloczynu napięcia razy natężenie na uzwolnieniu wtórnym do mocy na uzwolnieniu pierwotnym razy 100%.
Wykreślamy następnie zależność sprawności transformatora w funkcji natężenia. No, oczekuję, że mniej więcej ta zależność tak będzie wyglądała. Dlaczego uzyskujemy pewne maksimum? No to Państwo spróbujcie we wnioskach zapisać, z czego to wynika, że takie maksimum tu gdzieś się tej sprawności pojawia. Poza tym macie Państwo jeszcze dodatkowo wyznaczyć zależność napięcia na uzwojeniu wtórnym do natężenia prądu płynącego przez to uzwojenie. Mam nadzieję, że proszę Państwa ten film przybliżył Państwu to doświadczenie i że poradzicie sobie na podstawie wyników, które prowadzący Wam prześlą. Dziękuję bardzo, życzę dużo zdrowia i do zobaczenia.